Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj zajmiemy się dywergencjami na rynku, zarówno między indeksami, ale też pokażę Wam temat, jeżeli chodzi o dywergencje wskaźnikowe. Jak na to patrzeć, jak można pod to zagrać, pokażę Wam, z czego ja korzystam. A na wstępie, zanim zaczniemy, chciałem zaprosić Was do subskrypcji kanału, żebym mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko, co tutaj robię, jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów, płatnych dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Jest też druga opcja wsparcia, to jest rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka, natomiast nie do końca jest to wsparcie mojej działalności, a raczej waszej. Z tego względu, że wtedy dorzucacie cegiełkę do puli, z której następnie losowane są tutaj i na Discordzie konta dla was, fundowane, challenge. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań. Oczywiście wszystko będzie transparentnie, wszystkie informacje znajdziecie pod filmem w opisie, także zapraszam do korzystania z tej opcji. A teraz przejdziemy już do materiału i na wstępie pokażę Wam dywergencje, moim zdaniem troszkę mniej używane i troszkę cięższe do rozegrania. Ja wiem, że pod to ludzie rozgrywają, też pod to rozgrywam czasem, natomiast no tutaj już trzeba troszkę się opatrzeć na te wykresy. I są dywergencje wskaźnikowe. Ja używam do tego Ultimate Oscyllator. Ludzie używają różnych wskaźników, traderzy korzystają z różnych narzędzi. Ja zacząłem z tego korzystać i tak już zostało. Już Wam pokażę, o co chodzi tak na szybko, bo na tym będziemy się mniej skupiać dzisiaj. Dywergencja występuje wtedy, kiedy dla przykładu rynek spada, a na wskaźniku idzie do góry. No i tutaj mamy taki przykład, tak? Mamy dołek, mamy niższy dołek i jeszcze niższy dołek, a tutaj mamy dołek, mamy wyższy dołek i jeszcze wyższy, tak? I to jest po prostu dywergencja między wskaźnikiem a wykresem. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, żeby pamiętać o tym, że te zakresy, czyli 70 i 30, musi być wybite. Żeby to była dywergencja, która ma moc, jak to się mówi, odwrócenia rynku, no to musi być wybite. Natomiast tutaj ten wskaźnik nie został wybity. Więc poszukam lepszego przykładu dla Was. Natomiast o to chodzi, jeżeli chodzi o dywergencję. No i dobra, tutaj mamy taką pierwszą dywergencję, która mi się rzuciła w oczy. Możemy sobie zrobić tak, mniej więcej. Czyli zaznaczamy sobie tutaj dołek. Tak, pierwsza dywergencja, która tutaj wystąpiła, to jest taka troszkę mniejsza. Zobaczcie tutaj na wskaźniku. Troszkę mniejsza i potem zostały jakieś tam mniejsze wzrosty zrealizowane. Natomiast na takich dywergencjach ja bym się nie skupiał, tylko na takich, które robią jakby takie widoczne dwie próby tutaj, tak? Czyli jest jakieś mocniejsze odreagowanie i wtedy dopiero zejście na wybicie tych dołków. Czyli wygląda to w ten sposób i ta dywergencja, zobaczcie, już pięknie zadziałała, nie? Był bardzo ładny ruch w górę. No i tak to mniej więcej wygląda. Im większy interwał, tym odwrócenie będzie mocniejsze. Im mniejszy interwał, tym będzie po prostu to odwrócenie słabsze. Więc docelowo ja pod to nie zagrywam, raczej sprawdzam już teraz, bo wcześniej rozgrywałem, ale już teraz raczej sprawdzam tylko, czy dywergencja daje mi podstawy do tego, żeby wyjść z pozycji. Czyli jeżeli mam tutaj dywergencję, tak, tutaj jestem w shortach, no to gdzieś tutaj w tych okolicach będę się starał zlikwidować pozycję po prostu. Jeżeli chodzi o swingową pozycję bez H4, to wiadomo, że ta pozycja by się rozwijała długo. Natomiast z mniejszych interwałów możecie to rozgrywać dosłownie kilka razy dziennie, na przykład na M5 czy M3. Jeżeli byście chcieli pod to rozgrywać, zapraszam na Discord, tam jest więcej o tych dywergencjach, możecie tam poczytać sobie więcej. Natomiast na tą chwilę chciałbym się skupić tutaj w tym nagraniu na dywergencjach między indeksami. I to często usłyszycie na moich sesjach, na moich zagraniach, że pod to rozgrywam rynek. I chodzi o to, że dywergencja jest to po prostu coś takiego, że mamy szczyt na S&P. Już Wam pokazuję. Czyli tak, mamy ten sam interwał, 60 minut, zobaczcie. I teraz tak, tutaj szczyt jest niewybity na S&P, ale tutaj może być sytuacja, że zaraz szczyt będzie wybity na Nasdaqu, a na S&P dalej będzie niewybity. Czyli podobna sytuacja jak tam, tylko tutaj wykres robi nowe high na Nasdaqu na przykład, dla przykładu,
a na S&P po prostu nie ma tego nowego high. I to jest ta dywergencja między indeksami. Oczywiście można stosować to między Dow Jonesem a S&P, między Nasdaqiem a S&P, między S&P a Nasdaqiem i tak dalej. Natomiast ja stosuję to tylko do dwóch głównych indeksów moim zdaniem. Jako wiodący wykorzystuję S&P, a Nasdaqa jako jakby indeks, który mi daje podgląd do tego, co się może wydarzyć dokładnie pod setup, tak? Czyli jeżeli S&P nie zrobiło nowego szczytu, a Nasdaq zrobił i ja chcę w danej chwili rozgrywać longi, no to rozgrywam Nasdaqa, dlatego że jest mocniejszy, ponieważ zrobił nowe szczyty. Natomiast w odwrotnej sytuacji, jeżeli bym chciał na indeksach w danym dniu szukać shortów, no to szukam wtedy rozegrania na S&P, bo jest słabsze. Rozumiecie? Czyli mocniejszy indeks robi cały czas większe dołki i nowe high, a słabszy indeks będzie cały czas to mniejsze dołki robił, tak? Coraz niżej będzie schodzić i będzie robić ten dany indeks odwrotność do tego mocniejszego. A jeszcze Wam zobrazuję, jeżeli chodzi o taką jakby wizualizację. Czyli tu mamy S&P, tu mamy Nasdaqa. I teraz Nasdaq wędruje sobie w górę, wędruje, tak? I tutaj robi nowy szczyt. S&P również sobie wędruje, ale tutaj nie robi nowego szczytu. I robi nam dla przykładu coś takiego. A Nasdaq robi nam coś takiego. Więc w tej sytuacji, jeżeli chciałbym szukać longów, to rozgrywam Nasdaqa na long, czyli w górę. Natomiast jeżeli chciałbym rozgrywać shorty, no to rozgrywam S&P w dół. W ten sposób do tego podchodzę. Widzicie? Tutaj nie ma nowego szczytu, a tutaj jest nowy szczyt. I to jest ta różnica między S&P i Nasdaqiem, jeżeli chodzi o dywergencję. I to jest naprawdę mocny temat, który daje bardzo mocną podpowiedź, jeżeli chodzi o kierunek rozegrania. Bo może nie tyle o kierunek, co potwierdzenie naszych spekulacji, tak, na rynku. Czyli jeszcze raz, Nasdaq, mocniejszy indeks lub S&P w górę i odwrotnie, tak, w dół. Myślę, że to jest zrozumiałe dla Was. I teraz znajdę jakieś tam przykłady. No i zobaczcie, tutaj na świeżo jest przykład fajny z teraz, przed chwilą, jak Wam tłumaczyłem na wstępie, że być może będzie taka sytuacja i akurat tutaj taka sytuacja wystąpiła na żywo. Więc zobaczcie. Nasdaq co prawda dosłownie paramatикami wziął high, natomiast S&P tutaj nie wzięło high. I teraz w tej sytuacji, czekajcie, może to powiększę trochę. No i w tej sytuacji, jeżeli chciałbym rozgrywać shorty, no to szukałbym setupu na rozgrywanie S&P, tak? Jako słabszego indeksu dzisiaj. Więc w ten sposób trzeba to rozkminiać i to jest naprawdę bardzo fajna podpowiedź, jeżeli chodzi o rozgrywanie rynku. Nie wiem, ile osób to w Polsce wykorzystuje, natomiast mi to bardzo, bardzo dużo pomogło. No i zobaczcie. Postaram Wam się to powiększyć, tak żebyście zobaczyli. Widzicie? Tutaj jest na S&P szczyt w górę, a tutaj jest szczyt w dół. Tak? Ten sam dzień, 13, tak? Ten sam dzień. I tutaj mamy po prostu inne szczyty. I to jest dywergencja. I teraz tak, jeżeli mielibyśmy tutaj rozgrywać spadki, to chcielibyśmy się zabrać w Nasdaqa, dlatego że Nasdaq nie zrobił nowego szczytu tutaj. Dlatego. No i tutaj mamy potwierdzenie, zobaczcie, na S&P. I teraz może być taka sytuacja, że jeszcze raz mamy S&P Nasdaqa i to już Wam wytłumaczę troszkę poza dywergencjami, tak? Że może być sytuacja, że jest trend sobie w górę, tak? Szukamy rozegrania w górę. Tutaj jest Nasdaq, tu jest S&P. I teraz Nasdaq robi nam korektę w ten sposób, a S&P sobie range'uje na przykład. I teraz w takiej sytuacji na przykład jak się zachować, czego szukać? Jako mocniejszy indeks S&P, czyli robi tutaj stawia jakieś bariery, które są ciężkie do przejścia, natomiast
Nasdaq zrobił dwie próby, wybił tutaj dołek, tak? To w tej sytuacji można szukać jednego i drugiego indeksu do rozegrania zgodnie z kierunkiem. To jest moja rozkmina. Jeżeli po prostu nie ma dywergencji, no to rozgrywamy jeden kierunek. I teraz, czy bym rozgrywał to, czy to nie jest istotne. Najprawdopodobniej rozgrywamy w tej chwili tutaj Nasdaqa z tego względu, że Nasdaq już zrobił jakąś korektę, a S&P jeszcze mógłby tutaj wybić te dołki. Więc tutaj już jakby w tej sytuacji nie odbieram tego jako mocniejszy, słabszy indeks, tylko no tutaj trzeba troszkę pomyśleć, tak, i jakby zastanowić się, które rozwiązanie będzie bardziej logiczne. Natomiast ja zawsze operuję na dwóch indeksach. Nigdy nie operuję tylko na Nasdaqu, nie patrzę tylko na Nasdaqa. Do tego jeszcze dochodzą indeks dolara, ETF-y. Natomiast główne takie podejście to jest tylko S&P i Nasdaq. Z tego względu, że S&P jest wiodącym indeksem, tak? Tak jak to powtarzam w materiałach, czyli należy patrzeć na największy indeks, co robi ten największy indeks, a te poboczne indeksy jak Nasdaq, Russell, Dow Jones będą jakby starały się dogonić ten wiodący indeks, jeżeli chodzi o dołki i szczyty. Więc w ten sposób ja do tego podchodzę. Myślę, że to jest zrozumiałe. To nie jest tak bardzo łatwo wytłumaczyć, natomiast w sesjach też to tłumaczę, staram się wytłumaczyć, więc zapraszam do oglądania poprzednich i przyszłych sesji. No i co, myślę, że w tym nagraniu to będzie wszystko. Tu nie ma jakiejś tam większej filozofii. Wszystko należy fajnie połączyć, troszkę się opatrzyć na te wykresy i myślę, że to da jakby Wam szerszą perspektywę na rozgrywanie rynków, a szczególnie jeżeli chodzi o S&P, Nasdaqa, tak, ogólnie o indeksy amerykańskie. Natomiast można to robić też na indeksach takich jak DAX i FTSE, tak, czyli londyński i niemiecki indeks, tak, DAX, czyli na tej zasadzie można robić to na zasadzie złota i srebra, tak, czyli takich kolorowanych instrumentów. Więc myślę, że tutaj już sobie znajdziecie swój sposób. No i dobra, no to w tym nagraniu to będzie wszystko. Myślę, że tutaj dużo wyjaśniłem. No i powodzenia w rozgrywaniu rynku. No i tak jak mówiłem na wstępie, pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, lajkowaniu. To jest dla mnie bardzo ważne. To jakby pomaga wesprzeć ten kanał, żeby się rozwijał. Ostatnio nawet fajnie się rozwija, także dziękuję wszystkim za komentarze, za udostępnienia, za lajki. To jest dla mnie bardzo ważne. No i co, trzymajcie się, do usłyszenia.